Hej, hej! Znasz ten moment, kiedy ktoś prosi cię o przysługę, a ty już wiesz, że nie masz siły, ale zaciskasz zęby, uśmiechasz się i mówisz: jasne, nie ma problemu. A potem przez resztę dnia złościsz się nie na nikogo innego, tylko na siebie. Witaj w klubie tych, którzy dopiero uczą się, że nie też może być pełnym zdaniem. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o granicach, o tym jak przez lata można być miłą dziewczynką i zgadzać się na coś, co nas kosztuje zbyt wiele. Dziś pogłębimy ten temat i opowiem Ci o asertywności, bo granice to jedno, ale jak je wyrażać? Jak mówić, że coś nam nie pasuje, nie krzycząc, nie raniąc i nie rezygnując z siebie? To właśnie umiejętność, którą nazywamy asertywnością. I uwaga, to nie jest cecha charakteru, to zestaw konkretnych, możliwych do nauczenia się zachowań. Tak, Ty też możesz, nawet jeżeli całe życie byłaś cicha, grzeczna i nie robiłaś problemów. Czym właściwie jest ta cała asertywność? Najprościej to umiejętność wyrażania swoich uczuć, potrzeb i opinii w sposób szczery, spokojny i z szacunkiem, zarówno do siebie, jak i do drugiego człowieka. Nie chodzi o bycie twardą ani o dominację. Nie chodzi też o mówienie nie przy każdej okazji. Asertywność to balans między uległością a agresją. Uległość to rezygnacja z siebie, czyli zrobię jak chcesz, choć nie mam na to siły. Agresja to dominacja, czyli nie obchodzi mnie co czujesz, zrobię tak jak ja chcę. Natomiast asertywność to równowaga, czyli rozumiem Cię, ale dziś nie dam rady, bo też mam swoje potrzeby. Ale jak wygląda brak asertywności? Może to znasz, bo ja niestety doskonale. Mówisz tak, choć w środku aż się gotujesz. Pomagasz innym kosztem swojego czasu, energii lub zdrowia. Czujesz, że dajesz za dużo, a nie dostajesz nic w zamian. Boisz się, że jeżeli odmówisz, ktoś się obrazi, odrzuci lub przestanie lubić. Unikasz konfliktów, nawet tych potrzebnych. I co wtedy? Frustracja, złość, tłumiona niezgoda, wypalenie, czasem fizyczne i psychiczne szkody, albo wybuch, taki cichy albo z hukiem. Ale dlaczego tak trudno być asertywną? Bo nas tego nie uczono. Jako dzieci słyszałyśmy: nie pyskuj, nie przeszkadzaj dorosłym, dzieci i ryby głosu nie mają, nie złość się, bądź grzeczna, nie bądź egoistyczna i ustąp. Często brak asertywności ma swoje korzenie w dzieciństwie. Wyobraź sobie sytuację. Dziecko jedzie do starej ciotki, a ta chce je pocałować w policzek i dodatkowo tarmosi po buzi. Coś, czego nigdy nie lubiłam. Rodzice każą się uśmiechać i pozwalają na to, choć dziecko czuje ogromny dyskomfort. Zamiast powiedzieć, że nie chce, znosi wszystko w ciszy. A przecież mogłoby po prostu podać dłoń lub przytulić się na powitanie. Spokojny, szanujący sposób. To właśnie wczesna lekcja uległości, która często staje się schematem powielanym w dorosłym życiu. Tyle, że ceną jest nasza energia, czas i granice. Asertywność to nie jest talent. To zestaw narzędzi, które można wyćwiczyć. Każdy z nich działa w innej sytuacji. Opowiem Ci o 7 konkretnych technikach, które możesz zastosować od zaraz. Technika pierwsza to komunikat ja. To podstawowa technika asertywności, która pozwala mówić o swoich uczuciach i potrzebach bez obwiniania drugiej strony. Zamiast skupić się na tym, co ktoś zrobił źle, koncentrujesz się na tym, jak Ty się z tym czujesz i czego potrzebujesz. Dzięki temu rozmówca nie czuje się atakowany, a komunikacja staje się spokojniejsza i bardziej partnerska. To sposób na budowanie porozumienia, a nie konfliktu. Przykład: jest mi przykro, gdy mówisz do mnie podniesionym głosem, bo zależy mi na spokojnej rozmowie. Nie mów: ty mnie wkurzasz, tylko czuję złość kiedy. Technika druga. Zdarta płyta. Polega na spokojnym, konsekwentnym powtarzaniu swojego stanowiska, niezależnie od presji, emocji czy prób manipulacji. Celem nie jest przekonywanie drugiej osoby za wszelką cenę, ale utrzymanie granicy bez wdawania się w tłumaczenia i usprawiedliwienia. Ta metoda uczy cierpliwości, opanowania i szacunku do własnych decyzji.
W praktyce to jeden z najprostszych, ale najbardziej skutecznych sposobów ochrony swoich granic. Nie tłumacz się. Zamiast długiego bo, ponieważ, dlatego, że powiedz po prostu: nie mogę dziś, mam inne zobowiązania. Odmowa to jest pełne zdanie. I uwaga, nie wchodzisz w tłumaczenie, trzymasz kurs. Powtarzaj spokojnie i konsekwentnie swoją decyzję, mimo nacisków. Największy błąd to tłumaczenie się zbyt szczegółowo. Nie mów: nie mogę, bo po pracy jadę do mamy, do szpitala, potem zakupy, potem obiad, potem jeszcze muszę popracować. Bo co zrobi druga strona? Zacznie szukać luki. Powie: wyjdź wcześniej od mamy i tak jesteś tam codziennie. Obiad zjesz u mnie, zaoszczędzisz czas, a zakupy możemy zrobić razem. I nagle twoja granica staje się polem negocjacji. Powiedz po prostu: nie mogę dziś, nie musisz się tłumaczyć. Odmowa to jest pełne zdanie i masz prawo powiedzieć nie, nawet jeżeli nie masz żadnego konkretnego powodu. Po prostu nie chcesz, jesteś zmęczona, nie czujesz tego. Technika trzecia. Zgoda selektywna. To technika, która pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów. Polega na przyznaniu części racji rozmówcy tam, gdzie rzeczywiście ją ma, ale jednocześnie pozostaniu przy własnym zdaniu lub decyzji. Taka postawa rozbraja napięcie i pokazuje, że potrafisz słuchać, ale nie musisz się zgadzać ze wszystkim. Zgoda selektywna pomaga zachować szacunek w rozmowie nawet wtedy, gdy istnieje różnica zdań. Na przykład: mogłabyś zostać dłużej, to dla nas ważne? Rozumiem, że to ważne i właśnie dlatego chcę być jutro w pełni sił. Dziś potrzebuję odpocząć. Technika czwarta. FUO, czyli fakty, uczucia, oczekiwania. To metoda konstruktywnego wyrażania granic w trudnych rozmowach. Opiera się na 3 elementach. Fakty, czyli konkretne, obiektywne spostrzeżenie bez ocen. Uczucia, czyli nazwanie emocji, które dana sytuacja w tobie wywołuje. I oczekiwania, czyli określenie, czego potrzebujesz lub co proponujesz. Dzięki temu komunikat staje się jasny, spokojny i nie rani drugiej strony. To świetne narzędzie w relacjach osobistych i zawodowych. Przykład: fakty. Zauważyłam, że często przekładasz nasze spotkania na ostatnią chwilę. Uczucia. Czuję się przez to mniej ważna. Oczekiwania. Chciałabym, żebyśmy ustalili terminy, których się trzymamy. Technika piąta. Technika pauzy lub milczenia. W asertywności milczenie bywa równie ważne jak słowa. Chwila ciszy pozwala złapać oddech, zyskać dystans i nie reagować impulsywnie. Dzięki pauzie możesz świadomie zdecydować, czy chcesz odpowiedzieć, odmówić, czy odłożyć rozmowę na później. To technika, która uczy emocjonalnej dojrzałości, bo czasem największą siłą jest właśnie spokój. Milczenie pozwala poczuć, co naprawdę czujesz, zyskać kontrolę nad emocjami, nie dać się wciągnąć w manipulacje. Przykład: ktoś cię naciska, a ty cisza, wdech, wydech i dopiero potem. Potrzebuję chwili, żeby się zastanowić, dam ci znać. Albo poczekaj, muszę to przemyśleć, zadzwonię jutro. Jeżeli masz tendencję do szybkiego zgadzania się, ta technika jest dla ciebie złotem. Technika szósta. Technika mgły. To sposób na zachowanie spokoju w obliczu krytyki, manipulacji lub presji. Polega na neutralnym, nieemocjonalnym reagowaniu, bez zaprzeczania, ale i bez wdawania się w dyskusję. W praktyce oznacza to, że nie dajesz się sprowokować, nie bronisz, nie tłumaczysz, tylko pozostajesz przy sobie. To metoda szczególnie przydatna, gdy druga osoba próbuje cię wyprowadzić z równowagi lub wymusić zmianę decyzji. Przykład: inni nie robią takich problemów jak ty. Odpowiedź: rzeczywiście każdy ma inne podejście. Wszyscy się zgodzili, tylko ty jedna nie. Odpowiedź: bywa i tak. Nie zaprzeczasz, nie karmisz konfliktu. Nie potwierdzasz, czyli nie dajesz się zmanipulować. Nie tłumaczysz się, nie otwierasz drzwi do dyskusji o swoich decyzjach. Zachowujesz spokój i nie tracisz energii na tłumaczenie się lub emocje. Uwaga, zamglenie to świadoma ochrona siebie, a nie uległość. Technika siódma. Asertywna odmowa. To umiejętność powiedzenia nie z szacunkiem do siebie i do drugiej osoby. Nie wymaga tłumaczenia się ani przepraszania. Chodzi o to, by odmówić spokojnie, rzeczowo i z pewnością, że masz do tego prawo. Asertywna odmowa nie rani, nie atakuje i nie usprawiedliwia. Po prostu jasno komunikuje, że coś nie jest zgodne z twoimi możliwościami, wartościami lub potrzebami.
To esencja dojrzałej postawy, która chroni Twoją energię i granice. Przykłady? Dziękuję, że pytasz, ale nie mogę się tego podjąć. Mam inne plany, nie dam rady. Nie jestem zainteresowana. Najważniejsze, nie przepraszaj za to, że masz granice. Jeżeli masz problem z asertywnymi odpowiedziami, w przypiętym komentarzu i w opisie filmu znajdziesz link do PDF-a z przykładami. Możesz go wydrukować i wracać do tych zwrotów, aż staną się dla Ciebie naturalne. Mini ćwiczenie dla Ciebie. Zapisz 3 sytuacje, w których ostatnio powiedziałaś tak, choć czułaś nie. Zgodziłaś się, by nie robić kłopotu lub nie zabrałaś głosu, choć było Ci źle. Dopisz, co chciałaś naprawdę powiedzieć i co by się stało, gdybyś powiedziała to asertywnie. Zobaczysz, gdzie ukrywasz siebie i co możesz odzyskać. Asertywność to proces, nie perfekcja. Nie musisz być idealnie asertywna. Nie musisz reagować idealnie w każdej sytuacji. To nauka i droga. A małe kroki się liczą. Nawet jedna świadoma odmowa, jedno spokojne nie albo jedno wyrażenie uczucia w ciągu tygodnia to już jest ogromny sukces. Krótki przykład sukcesu. Jedna z moich znajomych, architektka, bała się odmawiać klientom w pracy. Postanowiła spróbować jednej rzeczy. Spokojnie powiedzieć, nie mogę dziś przyjąć dodatkowego zlecenia. I okazało się, że nie wywołało to konfliktu, a ona poczuła ulgę i pewność siebie. Następnego tygodnia zrobiła to ponownie. I tak stopniowo nauczyła się stawiać granice bez poczucia winy. I na początku możesz czuć dyskomfort, lęk i właśnie poczucie winy. Ale z czasem pojawia się coś pięknego. Spokój, ulga, poczucie wpływu i szacunek do siebie. Zadanie na ten tydzień. Znajdź jedną sytuację, w której chcesz zareagować inaczej niż zwykle. Przygotuj wcześniej swój komunikat, na przykład nie mogę, bo mam inne plany. Powiedz to spokojnie i nie tłumacz się za dużo. Zobacz, jak się z tym czujesz. Nawet jeżeli się spocisz z nerwów, jesteś na dobrej drodze. I na koniec, asertywność to nie bycie trudną ani niemiłą. To inwestycja w lepsze relacje, takie, w których Ty też masz miejsce. Bo kiedy szanujesz siebie, uczysz innych, jak mają Cię traktować. Z szacunkiem. Masz prawo mówić o swoich potrzebach. Masz prawo odmówić. Masz prawo być sobą. Do zobaczenia.